Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym panelu pod tytułem Artysta na barykadach. Czy muzyka może być narzędziem społecznej zmiany? Witam serdecznie nasze gościnie, naszego gościa, których zaraz poproszę o przedstawienie. Witam tutaj garstkę obecnych. Oraz witam serdecznie osoby, które mam nadzieję licznie siedzą przed telewizorami facebookowymi i zachęcamy Was do bycia z nami, oglądania. Niestety nie będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje tam u Was na Facebooku, ale zapraszamy serdecznie do komentowania i do uczestniczenia w naszej dyskusji w komentarzach. Będziemy zaglądać i sprawdzać. Ten dzisiejszy panel jest organizowany przez festiwal Spring Break oraz przez organizację Key Change, czyli globalny ruch, który wspiera bardziej zrównoważoną genderowo, bardziej inkluzywną i bardziej tolerancyjną branżę muzyczną. Spring Break zresztą był jednym z pierwszych festiwali, który podpisał tak zwaną Key Change Pledge, czyli deklarację, w ramach której deklaruje, że równy udział w panelach oraz w line-upie będą miały kobiety i mniejszości genderowe. To chyba tyle ze wstępu. Może teraz poproszę Was o przedstawienie się i powiedzenie. Wprawdzie pewnie osoby, które nas oglądają, słuchają, świetnie znają Was i Waszą twórczość, natomiast myślę, że będzie fajnie powiedzieć, kim jesteście, czym się zajmujecie. I mamy też taką zasadę w Key Change, żeby też dodać zaimki, jakimi chcecie, żebyśmy się wobec Was posługiwali i z jakimi się zwracali do Was. No dobrze, to dobry wieczór wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja się nazywam Iwona Skwarek i posługuję się zaimkami żeńskimi. Pewnie znana jestem przede wszystkim z duetu Rebeka. Jestem piosenkarką i producentką muzyczną i DJ-ką też. Skończyłam jeszcze kulturoznawstwo, co myślę, że jest dosyć istotną kwestią. I tak, no ogólnie zajmuję się muzyką i teraz działam dalej i rozszerzam pola, że tak powiem, ekspresji muzycznej o nowe levele. Cześć, jestem Automat, jestem producentem muzycznym, wokalistą i DJ-em. Działam w dwóch dosyć prężnie działających kolektywach. Oramix, który zajmuje się rozszerzaniem, w sensie walką o równość na scenie muzycznej dla osób femme, kobiet i osób queerowych. I Ciężki Brokat, w ramach którego tworzymy bezpieczne przestrzenie dla osób queerowych na scenie klubowej. Zajmuję się też grafiką, projektowaniem graficznym. Ja jestem Karolina Czarnecka, a nie powiedziałeś o zaimkach. Tak, przepraszam, używam męskich zaimków. Ja żeńskich. Jestem Karolina Czarnecka, no i co? No jestem aktorką, muzyczką, piosenkarką, songwriterką, kobietą i nagrywam płyty, koncertuję, wyrażam się poprzez muzykę głównie, ale też gram w spektaklach, czasem w filmach, serialach, różnych takich sytuacjach i prowadzę warsztaty dla dziewczyn z piosenkopisania. Ja się nazywam Magda Hołyst. Jestem założycielką pracowni Artist in Bloom, która zajmuje się projektowaniem narzędzi rozwojowych i edukacyjnych dla artystów. Zajmujemy się rozwijaniem kompetencji okołoartystycznych, które pozwalają funkcjonować w branży muzycznej dziś i jutra. Jestem też uczestniczką programu Key Change, tegorocznego programu Capacity Building Program i posługuję się żeńskimi końcówkami. Słuchajcie, przechodząc do meritum dzisiejszego naszego spotkania,
Zacznę może od takich zakulisowych dyskusji. Jakiś czas temu, to było wiele tygodni temu, kiedy siadaliśmy do pierwszych rozmów z organizatorami Spring Breaka i Key Change do dyskusji i brainstormowania tematu na ten panel, padło takie pytanie, co się dzieje z kobietami teraz w branży muzycznej, czym żyjecie. I powiem szczerze, że miałam pustkę, bo miałam wrażenie, że wtedy w branży muzycznej jakby nie zajmowaliśmy się tymi tematami, po prostu jako branża zastanawialiśmy się, jak mamy przetrwać, jak mamy funkcjonować, jak mamy grać, jak mamy organizować festiwale. No ale potem przyszła chwilę później pierwsza bomba i na ulicach zrobiło się bardzo gorąco w związku z społecznościami LGBT. A potem przyszła kolejna bomba, którą mamy teraz. I spotykamy się w 6. dniu strajku kobiet. Nasze właściwie dyskusje od początku, kiedy my wsiedliśmy dzisiaj w samochód, żeby przyjechać do Poznania i kiedy ty, Iwona, do nas dołączyła, to obracają się wokół tego tematu i może tak na rozgrzewkę się zapytam, jak się odnajdujecie w tym temacie. Dobra rozgrzewka. Ale w temacie kobiet w muzyce ogólnie, tak? Protestów, Aha. aktualnej sytuacji. Kurczę, no trudne to jest bardzo. Ja się odnajduję dosyć stresująco w tym wszystkim, bo z jednej strony chcę być tego bardzo częścią, z drugiej strony trochę ostatnio doświadczyłam bardzo niemiłych sytuacji na ulicy i faktycznie trochę się przestraszyłam. Jestem też osobą queerową i właściwie praktycznie rok temu miałam swój coming out publiczny, no więc też on umknął jakoś mi w fali tej złości i tego buntu, który teraz nastąpił. I pomyślałam, kurczę, to powinien być wielki dzień, rocznica mojego coming outu, a tutaj jakoś mi to umknęło. No nie wiem, wszystko się miesza, jest duży chaos. Ja po prostu... Albo stała się jeszcze bardziej symboliczna. Tak, dokładnie, ale też na przykład w tej chwili nie potrafię nic stworzyć. Na przykład jestem tak zajęta tym, co się dzieje po prostu. Mhm. Dzięki. Ja teraz? Nie jest to pytanie obowiązkowe, także... No i co mnie wskazujesz? Chciałem najpierw dać się wypowiedzieć kobietom, skoro mówimy o strajku kobiet. Ja przyznaję, że dobrze się czuję na barykadach, jeżeli już nawiązujemy do tematu. W sierpniu byłem zresztą aresztowany podczas protestów przeciwko zatrzymaniu Margot i mam wrażenie, że paradoksalnie to wydarzenie sprawiło, że wyzbyłem się wszelkiego lęku i wiem, że zdarzyło się coś, czego się bałem najbardziej i tak jakby nie wiem już, co teraz musiałoby się dalej stać, więc jestem tak jakby trochę uwolniony i staram się jak najbardziej wspierać strajk kobiet i też przypominać, z czego on wyszedł, bo on w ostatnich dniach przybrał już takie olbrzymie rozmiary, że trochę mam wrażenie znikają te podstawowe tematy, które go zapoczątkowały. I to są właśnie tematy związane z aborcją, z dostępem do legalnej aborcji i również solidarność właśnie z osobami LGBTQ. No ja jestem przytłoczona, ale moje przytłoczenie jakby przechodzi przez różne fale i różne momenty. Od złości najbardziej chyba mnie zdziwiło poczucie jakiejś, nie wiem, winy, że mogę więcej, że mogę zrobić jakby jeszcze mocniej zadziałać, a po chwili przychodziły refleksje, Jezu, ja naprawdę od kilku lat dosyć głośno jakby się wyrażam i nie stronię od swoich poglądów, które są dla mnie oczywiste. No i się kończy chyba na jakimś takim przerażeniu, no. A w obecnej sytuacji jakby czuję się bezpiecznie i nawet też mówiłam przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że nie wiem, nie chciałabym się odgradzać, ale wyobrażam sobie, że chciałabym żyć w takim miejscu, w którym jakby mogłabym się czuć bezpiecznie jakby z ludźmi, no nie?
I to też mnie przeraża, czyli ja się nie czuję dobrze w miejscu, w którym żyję. Jakby Za chwilkę jeszcze sobie wrócimy do marzeń artystów na barykadach. Właśnie chciałabym do tego określenia wrócić, bo tak jak wam opowiadałam, jak sobie Ski Change ten temat ewoluował i nagle w momencie, kiedy my się spotykamy, to określenie artysta na barykadach stało się przerażająco dosłowne, tak? Wcześniej to miało być jakiś punkt wyjścia do szerszych tutaj analiz, refleksji, natomiast jakby nie, to już jest to, tak? To jest dokładnie to. I chciałabym, słuchajcie, też zapytać się, jak wy się odnajdujecie w tej roli, skądinąd, w której się znaleźliście ze względu na swoje różne też bardzo konsekwentnie też prowadzone działania. I to, co mnie ciekawi, to też, że wy realizujecie to w bardzo różny sposób i macie bardzo różne historie i to jest też bardzo ciekawe. Myślę, że warto o tym chwilę porozmawiać. Jakoś mam ochotę, Automat, zacząć od ciebie, bo ty bardzo mnie ujęło to, jaki zostałeś też przy okazji tego key change'owych aktywności ambasadorem key change. Bardzo mi się spodobało, jak w poście pojawiło się opis Openly Queer Artist. Jakby już w samym opisie widzimy twój manifest, który realizujesz nie tylko poprzez swoją twórczość, ale też poprzez swoje współorganizacje, czy tworzenie organizacji takich jak Oramix chociażby, gdzie działacie na rzecz edukacji, równości, bezpiecznych klubów, bardziej inkluzywnych, dostępnych. Jak wyglądała twoja droga, twoja ścieżka? Ja się przyznam, że tworzę muzykę też od bardzo dawna, ale tak jakby to zawsze w jakiś tam sposób szło w parze z walką o lepszy świat i o świat bardziej właśnie inkluzywny. I tak jakby dołączenie do Oramix było dla mnie kompletnie naturalnym krokiem w pewnym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie muzyki właśnie z tymi działaniami równościowymi, to ja bardzo mocno wierzę w to, że my jesteśmy w stanie wszyscy w swojej jakiejś tam, w swój mały, lokalny sposób ten świat tak po troszeczku przesuwać o milimetr co chwilę tym paluchem. I dlatego zacząłem działać, a okazuje się, że jest więcej takich osób, które tak uważają. I po prostu jeżeli te więcej osób zbierze się razem, to nagle te inicjatywy robią się większe i robią się bardziej efektywne i docierają do większej ilości osób. I to jest tak naprawdę kompletnie oczywista sprawa, o której się mówi dużo publicznie, ale wiele osób po prostu, żeby zdać sobie z niej sprawę, musi wziąć w tym udział. I tak naprawdę jedyna różnica pomiędzy osobą, która tego nie robi, a osobą, która to robi, jest taka, że ta pierwsza po prostu powiedziała: okej, zróbmy to, tak? Zakasajmy rękawy i zróbmy coś z tym, co nam nie odpowiada w tym świecie. A jeszcze dopytam ciebie o te twoje aresztowanie, a bardziej to, co się działo później, bo później miałeś set w Zamku Ujazdowskim zaraz po wyjściu z więzienia. I zresztą ja czytałam artykuł w Guardianie, bo właściwie twoje działania i kilku innych artystów spowodowały, że świat też mógł usłyszeć poza Polską o tym, co się dzieje u nas i że też scena klubowa staje się takim... staje się też taką wdzięczną przestrzenią do tego, żeby uprawiać działalność równościową. I powiedziałeś coś takiego, w tym artykule jesteś cytowany, że wtedy po tym zdarzeniu zagrałeś najbardziej agresywny set w swoim życiu. Jak te twoje doświadczenia
takiego też zderzenia z brutalnością policji, z homofobią i takiego też wiesz, przekroczenia wszelkich granic wobec ciebie. Jak to wpłynęło na twoją twórczość wtedy czy dziś? Ja jestem akurat artystą, który pracuje najlepiej właśnie w momentach największego napięcia emocjonalnego. Tak jak Iwona przed chwilą powiedziała, że ona na przykład teraz nie może pracować, ja teraz robię najwięcej i tak jakby te rzeczy się same ze mnie wylewają, mam wrażenie. Ten set był tego świetnym przykładem, bo ja naprawdę wyszedłem z aresztu jakoś po 20, 20:30 czy coś takiego, a o północy zaczynaliśmy performance w CSW, także ja wsiadłem na rower, bo nawet nie miałem pieniędzy na taksówkę, wróciłem do domu, wyleżałem się przez pół godziny w wannie i powiedziałem, dobra, cholera, trzeba działać. I mam wrażenie, że ten set był dla mnie po prostu terapeutyczny. To było wyrzucenie z siebie całej tej złości. Może nie całej, bo tak naprawdę... Musisz zostawić na później. Tak naprawdę tak. To została przelana dopiero na epkę, która za chwilę wychodzi. To jest epka, która wypadła ze mnie po prostu... Za tydzień premiera. Tak, Możemy tutaj małe zrobić. tak. No 3 tygodnie, proces produkcji całej epki 3 tygodnie. Po prostu nie było żadnego analizowania, myślenia co i jak. Po prostu w momencie, kiedy coś takiego mocnego dzieje się w życiu, to mam wrażenie, że ta muzyka sama wypływa. Dzięki. Karolina, przerzucę się do ciebie. Zapytam się o twoją historię. Jak właściwie patrzę się na listę twoich projektów, informacji, to już jakby język dużo mówi, no bo mamy twoje bycie pożar w burdelu, żelazne waginy, gang w Śródmieście, inspirowany zresztą feministycznym gangiem warszawskim. Twoja ostatnia płyta Cud z piękną okładką. Ciebie, jak mnie mam w kominiarce na różowym tle. Jakby mam wrażenie, że u ciebie jakby w takich wybieraniu tematów, ludźmi, z którymi pracujesz, też nie było jakichś wątpliwości, co ciebie interesuje, o czym chcesz mówić. Jak twoja ścieżka artystyczna się układała? Że wylądowałaś na barykadach. Jak to wszystko wyszło, w sumie nie mam pojęcia. Myślę, że... Znaczy ja w ogóle zaczęłam od lalek. Ja zaczęłam od ukrywania się za formą. I absolutnie mnie to wchłonęło i pochłonęło. I myślę, że to była taka bardzo duża lekcja jakiejś takiej pokory, ale też złapania innej perspektywy zupełnie i uchwycenia jakiejś takiej, no jakby lalki, mam tu bardziej na myśli formę. Formę jakby, którą jesteś w stanie, nie wiem, animować, ożywić. I to po prostu ze mną dalej szło. Ja nie wiem, zdałam do Akademii Teatralnej w Warszawie, bo chciałam więcej, bo chciałam wyjechać do stolicy. Troszkę się przyznam szczerze, jakby zawiodłam, ale nie będę tutaj o tym kawałku opowiadać, bo są bardziej ciekawe. I jakoś tak naturalnie to wychodziło, że ja jakby chciałam coś właśnie chyba, teraz tak sobie o tym myślę, nie wiem, właśnie ożywić, coś tchnąć. Ja miałam duże pragnienie grupy. Od właściwie liceum, kiedy gdzieś mnie teatr w ogóle zaczął kręcić, to teatr Węgajty, Gardzienice, to był mój kierunek, który gdzieś tam, znaczy Gardzienice teraz to też oczywiście zmienia znaczenie, ale no jakby teatr wspólnotowy, no takie miałam marzenia. I to się tak toczyło, no jakby trafiłam do burdelu, odnalazłam się tam. Moja dusza się tam po prostu odnalazła. Byłam kurwą artystką i tak już zostało. Potem żelazne waginy i protest songi i przyszedł czas na wyrażanie siebie, jakby, znaczy wyrażałam siebie wcześniej też, tylko jakby w grupie jest rzeczywiście raźniej, a jeszcze gdy ktoś ci pisze tak wspaniałe słowa, to czujesz taki, ja przynajmniej czułam tak, że jestem trochę zwolniona,
od układania i lepienia swoich słów. Przez to też ja zaczęłam uciekać w takie trochę tereny właśnie wolności, ale takiej pomylonej wolności, takiej wolności, że jakby leniwej wolności. I zaczęłam się mobilizować i zaczęłam po prostu pisać. To też ode mnie wymagało takiej mobilizacji i przełamania bardzo wielu lęków i takich schematów, że ja nie umiem, nie potrafię i tak dalej. Bo w ogóle jakby to się nie mieści też w schemacie aktorki, mam wrażenie, że jakby to jest zupełnie gdzieś odległe, przynajmniej gdzieś w moim widzeniu tej roli. No i doszłam do tego, że po prostu jakby bardzo dobrze się w tym czuję, dobrze się w tym czuję, bo to porządkuje mi głowę, dobrze się w tym czuję, bo mam wspólnotę, dobrze się w tym czuję, bo czuję, że to ma znaczenie, wierzę w to, że to ma znaczenie i wierzę w to absolutnie, że słowa mają totalną moc, bo doświadczyłam tego wielokrotnie. I już moje jakby rozkminy polegają na tym, jaki ja message jakby wyślę dalej, nie? Że jakby czy to będzie po prostu czy słowo. Dzięki. Iwona, Okej. ty już wspomniałaś o swoim coming outcie i też cały czas słyszę w uszach pocałunek. No tak, no bo tak właściwie teraz myślę sobie, że moja historia jest dosyć inna niż wasze, dlatego że mam wrażenie, że jestem taką osobą, która ma jakiś dorobek i nagle po 3 płytach mówi: halo, jestem LGBT. I teraz co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy po prostu sobie słuchali tych pioseneczek, tak? Więc to jest jedna perspektywa, która mnie jednak cały czas dosyć stresuje, bo budując po prostu słuchaczy, nie wiem, dając im informacje, nagle nie wiem tak naprawdę, kto tam jest wśród tych fanów i czy na pewno wszyscy są mili dla mnie, tak? Mhm. Drugą rzeczą, o której myślę w kontekście tego spotkania, jest to, co to znaczy być kobietą w męsko-damskim duecie, który wyszedł na fali męsko-damskich duetów, gdzie to byli mężczyźni producenci i kobiety piosenkarki, tak? Czy też wokalistki właściwie też czasem, bo nawet nie było też motywu samego songwritingu w tym tworzeniu. I myślę, że to mi towarzyszyło przez wszystkie 3 płyty Rebeki, jakaś taka frustracja związana z takim bardzo stereotypowym widzeniem naszego duetu, nawet przez dziennikarzy muzycznych, którzy jednak powinni pogrzebać i wiedzieć, że to ja też stworzyłam tę muzykę, że to ja stworzyłam te bity, te basy, te syntezatory, te aranżacje. I myślę, że to, co się stało teraz, czyli to, że ja zdecydowałam się zakończyć projekt Rebeka i mam nowy projekt, który nazywa się Shyness z wykrzyknikiem, czyli nieśmiałość z wykrzyknikiem. Są tam 4 dziewczyny razem ze mną, ja jestem producentką i liderką tego zespołu. Dziewczyny są strasznie utalentowane i to będzie dla mnie coś bardzo ważnego, więc ja tak naprawdę w tej chwili szukam trochę siebie od nowa w tej muzyce, chcę ją tworzyć na własnych warunkach, tworzę ją jako osoba queerowa, ale nie czuję się osobą, która idzie na barykady, nie czuję się, że jestem właśnie kimś, kto będzie tworzył protest songi. Myślę, że jestem osobą, która opowiada swoje prywatne historie. Ja muszę bardzo długo pomyśleć, zanim wysączę to, co jest najważniejsze, to, co jest tym czymś, co jest mną i co ja chcę opowiedzieć. I udało mi się tak zrobić pocałunek, który... Jak teraz patrzę na to wszystko, co się dzieje i też to, co się działo jeszcze zanim wybuchł strajk kobiet i ta cała nagonka na LGBT, to sobie uświadomiłam, że to jest piosenka, która trafia absolutnie w punkt tego co się wydarza i że ten strach, który towarzyszy w przestrzeni publicznej i to całe gadanie o tym nieafiszowaniu się, to jest po prostu jakieś coś potwornego. I reakcje ludzi na coming out mnie bardzo zaskoczyły, były bardzo pozytywne, plus dodatkowo sama piosenka, no nie wiem, ty nawet pisałeś do mnie, tak, że płakałeś, jak słuchałeś. Chociaż teraz mi się w komentarze Niemiec płakał, jak sprzedawał, tak, ale to chyba Ja mam ciary. nie w tym sensie. Ale naprawdę pisało do mnie wiele osób, bardzo niesamowite historie. Też najbardziej poruszyły mnie chyba historie rodziców, osób homoseksualnych, które po prostu
pisały mi, że dziękują mi za to, że ja nie wiem, co ja zrobiłam dla córki, która teraz, nie wiem, ma narzeczoną w Glasgow i coś tam i wysyła mu zdjęcie okładki tej piosenki i mówi, popatrz tato, co tu się wydarzyło, tak? Więc ja się czułam niesamowicie nabuzowana wtedy takim szokiem, ponieważ ja naprawdę nie spałam po nocach przed tym, bo to się wydaje takie oczywiste, kiedy patrzy się z perspektywy chwili obecnej, ale ja nie wiedziałam, co się wydarzy tak naprawdę na dzień przed publikacją i tego wywiadu, który był dla mnie bardzo jakby odsłaniający pewien wstyd związany ze strachem, z tym, że ja nie mówię hej, jestem aktywistką LGBT, to ja jestem na froncie i tak dalej, tylko kurde, ja się mega boję, nie? I zaraz, no to był mój akt odwagi, największy, na jaki mogłam się zdobyć, tak? Właśnie zaprezentowanie tej piosenki. Ale mówię, ja się czuję również kobietą, producentką. Uważam, że ten świat jest zdominowany przez mężczyzn. Uświadomiłam to sobie nawet ostatnio, że ja zagrałam jakieś 500 koncertów i pamiętam tylko jedną albo dwie dziewczyny, które były techniczkami. I sobie myślę, jak to jest niesamowite, w tylu miastach, w różnych krajach i te dziewczyny zwykle były w innych krajach, no nie? I tam to było w ogóle coś takiego normalnego. Ja to dzisiaj poznałam jedną na razie dziewczynę, która zajmuje się masteringiem. O, na przykład to też jest dla mnie zagadka. Nie ma żadnych, no to widzisz, musisz mi przekazać w takim razie. Okej, na szczęście nagrodę dostaje w brytyjskiej branży muzycznej. No to wspaniale. No ale faktycznie myślę, że jest już nowe, młode pokolenie, które idzie i zaczyna się ta zmiana, ale pamiętam, że jeszcze 10 lat temu no dziewczyna producentka to ze świecą szukać, mi się wydaje, że to jest i też to, co się dzieje w tej chwili też w muzyce trapowej i ta niesamowita popularność też tych raperów jest dla mnie rażący brak kobiet po prostu. To jest dziwne, że to jest muzyka najbardziej nośna w tej chwili, ale tam nie ma głosu kobiet prawie wcale. Zapraszam tu przy okazji na stronę Key Change. Tam jest wyświetlonych kilka bardzo dobrych i dosadnych statystyk, gdzie ile nas jest kobiet. Ja też powiem ci, jakoś taką mam potrzebę skomentować. Ja zawsze, jak słucham tego utworu, Pocałunek, mam ciarę na plecach i mam wrażenie, że właśnie to, że ten twój głos był taki bardzo osobisty, nie przemawiający za jakąś społecznością, tylko opowiadający z takiego bardzo intymnego punktu, jest jakąś niesamowitą, ma to siłę i moc i mi to na przykład ten utwór pokazał, jak to jest się bać. Ja myślę, że my osoby heteronormatywne nie mamy tego wyobrażenia, brakuje nam tego doświadczenia, żeby chociaż trochę poczuć i ten utwór robi tą niezwykłą rzecz, że on daje nam to poczucie, jak to jest się bać. Także... Dziwnie powiedzieć, no bardzo mi miło. Tak mówisz, bardzo się cieszę. Nie, musimy się przyzwyczaić, że dzisiaj będą takie groteskowe momenty. Ty, Iwona, wspomniałaś o tej mocy, to ja pociągnę ten wątek, bo to jest bardzo ciekawe. Co dobrego, co mocnego, co inspirującego, co poszerzającego wasz horyzont wydarzyło się w waszym życiu dzięki temu, że robicie to, co robicie, czy zrobiliście to, co robicie w waszym twórczym życiu jako artyści? Myślę, że tutaj troszeczkę też nawiązując do tego, co Iwona powiedziałaś, w momencie, kiedy zaczyna się tworzyć coś, co jest absolutnie szczere i pisanie piosenki o swoim strachu dla mnie też jest bardzo polityczne w ogóle. To jest niestety żyjemy w takich czasach, że mówienie o queerowych uczuciach jest nadal polityczne, tak? Dla mnie to jest taki magnes, który przyciąga po prostu osoby, które myślą podobnie jak ty, przyciąga sojuszników, sojuszniczki. Dzięki temu poznaje się olbrzymią ilość osób, które myślą podobnie jak ty. I nagle nie czujesz się na tej scenie sam ani sama i nagle czujesz, wow, naprawdę mamy tą sprawczość, tak? Jesteśmy w stanie coś dobrego wspólnie osiągnąć. Ja po prostu przez ostatnie 2 lata, jak jestem w Oramix, usłyszałem tyle niesamowitej kobiecej muzyki, tyle niesamowitej, niebinarnej, queerowej muzyki,
że to się w pale nie mieści, naprawdę. Gdyby ludzie wiedzieli, ile jest artystek i artystów, którzy robią świetne rzeczy, którzy nie wybijają się właśnie z powodu tego, że nie są tak uprzywilejowani jak biali heteromężczyźni, to naprawdę ta scena by wyglądała zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że to jest najlepsza motywacja, żeby robić to, co robimy. Kalina, chcesz coś dodać? Okej. To zajrzę, co jest po drugiej stronie. Jakie jest ryzyko? Czy w waszym doświadczeniu, czy może doświadczyliście takich momentów, które są trudne, którymi chcielibyście się z nami podzielić? Bo to też pojawia się takie pytanie, no bo nie wszyscy artyści mają tą odwagę, żeby zabierać głos, mimo że mają też swoje poglądy. Czyli czegoś tu się można bać. Czego? Co staje na szali? No nie wiem, ja ogólnie jestem osobą, która dosyć jest strachliwa i mnie to wszystko bardzo dużo często kosztuje i zazdroszczę ci tego, że się wyzbyłeś lęku. Może po prostu też muszę Myślisz, że to przeżyć więzienie? tę konfrontację, bo ja jeszcze jej nie przeżyłam i ciągle tylko się jej boję. Ale myślę sobie o takim problemie, który akurat wyniknął przy okazji mojego coming outu i pewnych niewielu, ale jakichś takich negatywnych komentarzy, że ktoś napisał, że odczepcie się od polityki, że wasza muzyka jest taka i owaka, że są lepsze tematy do pisania piosenek, na przykład emerytury, tam, że nie będzie kasy na emerytury, nie? A ja mówię, co ta osoba opowiada, nie? A mówię sobie, a piosenki, nie wiem, o miłości, to też chyba nie jest zbyt poważny powód, bo wszyscy powinni raczej pisać o tych emeryturach, no nie? Więc jakby pomyślałam sobie, że to jest takie dziwne, co się wydarzyło, że kurczę, jak sobie myślę o takich zespołach, nie wiem, które były zawsze jakieś antysystemowe i po prostu zbuntowane i rozwalały system i wszyscy tak, Nirvana, w ogóle wszystko, nie? A teraz nagle, przepraszam bardzo, nie mieszajcie się do polityki, muzyka to powinna być neutralna w ogóle światopoglądowo rzecz. Jakby to jest zaprzeczenie tym dla mnie, czym są prawdziwi artyści i artystki. Jakby to nie jest firma, to nie jest, oczywiście są artyści, którzy są firmą, za którą stoi sztab ludzi, ale myślę, że my jesteśmy takimi osobami, które są właśnie osobne i osobiste historie indywidualne przedstawiają i mają też swoje poglądy, no nie unikniemy tego. I naprawdę artyści nie są firmą i nie są po prostu marką i tego bym się trzymała i to mnie chyba często stopuje przed jakimś, nie wiem, postowaniem o czymś, bo myślę, no tak, ale miałaś się nie angażować politycznie, a potem się, no już się zaangażowałaś, już przecież powiedziałaś, nie, że jesteś LGBT. No ale potem się, no ale przecież, bo też opowiem wam ciekawą rzecz, myślę, że może być kontrowersyjna, ale zaraz po tym coming outie graliśmy pocałunek akurat w takich pubach gejowskich, które to było niezaplanowane, w takim sensie, że to było już wcześniej zaplanowane, że my będziemy tam grać, a piosenka później powstała tak naprawdę. I chodzi o to, że nagle to się wszystko zgrało, ja tam gram ten pocałunek i ci ludzie wrzeszczą, dziękujemy i ja nie umiałam tego przyjąć. Ja po prostu pomyślałam sobie, czy ja już jestem tylko lesbijką? Czy jakby pomyślałam sobie z przestrachem o tym, że nie potrafiłam. Było mi też głupio wobec chłopaków, z którymi grałam, że nagle pomyślałam, to co, oni się teraz nie liczą, bo tylko ja jestem. I potem pomyślałam, czy mi jest trudno przyjąć komplement, bo jestem dziewczyną i mi głupio, że ja facetom zabieram teraz pole ze sceny. Jest jakby tyle aspektów tej sytuacji. I myślę sobie, że dalej to jest dla mnie trudne. I właśnie być może dlatego teraz, otwierając tą nową część z dziewczynami, czuję jakąś taką może większą stabilność, że już trochę odkryłam karty, kim jestem i że teraz chcę na przykład, nawet mówię o stronach fanpage'owych, o Boże. Zaczynam już myśleć, że będę inaczej już to prowadzić, nie? Że jakoś nie będę tego wymyślać, tak jakbym myślała, że ludzie by chcieli ewentualnie usłyszeć, którzy A jak pokochali. będziesz, jeżeli mogę się dopytać? No nie wiem, po prostu chyba będę się mniej zastanawiać, bo jednak też musiałam, zawsze jakoś jest jeszcze Bartek i musieliśmy to jakoś razem ustawiać, chociaż oczywiście mamy zwykle podobne poglądy, ale jednak tutaj mam jakiś taki wyraźną sytuację, że jestem liderką tego zespołu i że dziewczynom to pasuje i że mamy też bardzo podobne poglądy i myślę, że będę dużo bardziej swobodna i tego właśnie, na to się cieszę bardzo, że to będzie bardziej gdzieś tam z głębi ode mnie.
komentarz, dobra? To jest świetne, co ty powiedziałaś. Artysta nie jest firmą. Artysta nie jest od tego, żeby dostarczać ci content, który nie będzie dla ciebie, tak, nie będzie cię prowokował do niczego. Artysta jest właśnie po to, żeby sprowokować cię do spojrzenia w inny sposób na pewne rzeczy. To jest super konkluzja, naprawdę. Jest? Czego się bać? Dużo mam pędzących myśli, bo ja bardzo się bałam. Bałam się, taki teraz jak sobie przypominam moment, pamiętam, że jak wpuszczałam do sieci klip do Hery Koki, to przez parę dni nie otwierałam laptopa, bo się bałam komentarzy. I to był jedyny moment w moim życiu serio, w którym po prostu przez parę dni nie otwierałam laptopa, od momentu oczywiście, kiedy tego laptopa miałam. Jakby ta sytuacja nauczyła mnie wielu rzeczy, naprawdę bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim tego, że ja nie będę przepraszać i jakby właśnie, nie wiem, robić tego, czego ludzie chcą, tak, czego oczekują, bo oni zupełnie czegoś innego oczekiwali po tym klipie ode mnie, od Hery Koki, od hitu, prawda, jakby od jakiejś takiej, jakiegoś wybuchu, ekstazy. I ja bardzo dużo, tylko że jakby ja zbierałam hejt od początku, no, od momentu w ogóle tej piosenki, dostawałam telefony od swoich profesorek, które dzwoniły do mnie i powiedziały, co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś młodym ludziom? Moja siostrzenica stoi przy zlewie i wykonuje kopulacyjne ruchy. I potem z drugiej strony dostałam hejty, że dlaczego nam to zrobiłaś? My nie tego chcieliśmy. Nie chcieliśmy, żebyś kręciła w krematorium klip. My chcieliśmy, żebyś po prostu wciągała krechy. Co się z tobą dzieje? Mi się zakręciło totalnie od tego wszystkiego w głowie, bo ja już po prostu miałam takie, co ja zrobiłam? O co chodzi? Co ja zrobiłam? No więc ja wiem, co ja zrobiłam dzisiaj. A to chętnie się zapytam o twoje świeższe działania z tego na przykład czasu, z ostatniej twojej płyty. I przypomina mi się twoja świetna akcja promująca pierwszy, z tego co pamiętam, utwór i ty pielgrzymująca na ulicach Warszawy. Z tym całym osprzętem do pielgrzymek, z mikrofonem, z nagłośnieniem. Ja byłam absolutną fanką tego działania. Jak wtedy się czułaś? Jakby już z tą świadomością, dojrzałością artystyczną, już po wcześniejszej solowej płycie. Czułam się dobrze, w sensie ja zawsze czuję jakieś ryzyko, jakby wychodząc poza swoją strefę komfortu, więc jakby to jest gdzieś takie nieodłączne uczucie. I ten strach gdzieś mi miga i błyska, ale nie jest stałym uczuciem, bo potem właśnie przychodzi ta wolność i jestem po prostu pełniejsza. Ludzie w ogóle super reagowali. Jakby to, znaczy byli zdziwieni, umówmy się, byli zdziwieni, no ale to myślę, że gdybym dzisiaj na przykład wyszła z takim zestawem pielgrzymkowym, to już by troszeczkę inaczej reagowali, więc sytuacja jest dynamiczna. Jakby ja też nie bałam się czerpać w ogóle z takich tematów, które są mi bliskie. Płyta nosi tytuł Cud. Ostatni mój singiel to Pielgrzymka. Jakby ja jestem z Podlasia, wychowałam się w mega konserwatywnym regionie. Jestem przesiąknięta wręcz tym wszystkim i jakby wręcz czuję do tego jakąś taką, mam wiele też emocji. Jakby z jednej strony z tego gdzieś czerpię, z drugiej strony to neguję, ale też uważam, że totalnie mogę to wykorzystywać. W sensie, że to też jest dla mnie, że to jest też moje, więc jakby też nie uważam, że to jest, że ktoś może to po prostu sobie zawłaszczyć dla siebie. Ale też, no jakby, więc tylko chcę też powiedzieć, że ja w sumie jestem teraz w takim momencie, że ja musiałam przejść przez jakby widzę, jakby ja sama wybieram, na co patrzę w ocenie i w tym, z czym się spotykam, bo ja się spotykam z hejtem, ja się spotykam ze swoimi sprzymierzeńcami. Jakby ja po prostu miałam fokus, ja przyniosłam swój fokus.
I ja jak automatycznie przeniosłam swój fokus, to i się zbliżyłam do siebie i jakby też ludzi gromadzę wokół siebie, którzy jakby grają ze mną do tej samej bramki. Ja mam trochę takie poczucie, że ja jestem firmą. Jednoosobową. One woman. One woman Company. company. Bo ja nie mam instytucji, która mnie ochroni, która da mi ubezpieczenie, która nie. I ja się tego też nie boję, w sensie, że jakby artysta moim zdaniem jest firmą, ale jakby firma też jest, dla mnie to nie jest określenie negatywne. W sensie, bo może być firma i może być firma. I moja firma jest właśnie taka i też jakby nie wstydzę się tego, nie boję się tego. Ja Karolina, podchwycę ten podlaski kontekst, bo to, jak ty określiłaś, popraw mnie, jeżeli się mylę, gatunek swojej ostatniej płyty to folkorap? Folkorap, tak. Folkorap. I też ty masz taką niesamowite, takie ucho trochę jak Masłowska ma w literaturze. Ty potrafisz to, co jest w naszej kulturze charakterystyczne, co teraz nas potwornie też, myślę, wkurza. Religia, katolicyzm, kościół, małomiasteczkowy folklor. Ty to potrafisz zagarnąć całościowo, nie wybierając tych elementów, które tobie odpowiadają, ale to tak lepić nomen omen na swoją modłę, żeby wykorzystać w swoich piosenkach w ten sposób, jak ty chcesz. I trochę zmierzam do kolejnego pytania okrężną drogą, jakoś miałam ochotę wspomnieć o tym. Czy w takiej twórczości też zaangażowanej są jakieś gatunki czy estetyczne kategorie, które bardziej się nadają do tego, żeby można było nimi się posługiwać jako narzędziem? Patrzę też na ciebie, Automat, bo muzyka elektroniczna jednak ma swoje też korzenie queerowe, tak? W latach 70. Jakby, jak to u was się układa? Jakie estetycznymi kategoriami wy się posługujecie, czy narzędziami, czy to skleja się, jest coś bardziej poręczne, nie? U mnie w ogóle to wynikło też w miarę naturalnie, bo po prostu kluby są dla queerowej społeczności miejscami często jedynymi, w którymi możemy być sobą, tak? Naprawdę gadałem z bardzo dużą ilością młodych osób, które w domu nie mogły dokonać coming outu, w szkole bały się tego. I klub z muzyką elektroniczną to było dla nich jedyne miejsce, gdzie mogli poznać osoby, które ich zaakceptują takie, jakimi są. I trochę też tak było w moim przypadku, dlatego ta ewolucja w stronę muzyki klubowej i elektronicznej była dosyć naturalna. Ale wracając do tego, jaka stylistyka nadaje się do przenoszenia jako nośnik właśnie dla takich treści, ja myślę, że każda. I ja bym tutaj absolutnie nie wybierał. Pytam tu o osobiste, wiesz, bo myślę, że faktycznie nie ma takiej odpowiedzi na pytania. Okej, to teraz idę bardziej. Ja bym wręcz odpowiedział. Biorę A spółki A, tak. B. Ja bym odpowiedział wręcz. Sprawdzone dźwięki. Tak. Wiadomo, no tam jakieś takie bardziej undergroundowe, agresywne dźwięki zawsze się bardziej kojarzyły z rewolucją i z byciem antysystemowym i tak dalej. Ale ja bym wręcz przewrotnie odpowiedział, że najbardziej najświetniejszym nośnikiem dla rewolucyjnych i równościowych treści jest właśnie pop. Bo to dociera do największej ilości odbiorców, tak? I gdybyśmy w tym popie najbardziej popularnym mieli więcej odwagi, to ja myślę, że nasza mentalność zmieniałaby się o wiele szybciej.
Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo przed tym panelem rozgorzała na moim Facebooku dyskusja i padło tutaj mocne stwierdzenie, że pop na pewno nie, to nie, pop nie, punk, tak, jakieś mocniejsze, bardziej underground, także cieszę się, że wspominasz o tym. No ja też uważam, że to nie może mieć granic, właśnie ta queerowość. Ja bardzo wiele wzięłam od Anny Calvi, która wyraża swoją queerowość poprzez muzykę w zasadzie gitarową, tak? To jest muzyka rockowa tak naprawdę w pewnym sensie, a w niej jest tyle queeru, że aż to ocieka po prostu z niej. To jest dla mnie w ogóle bardzo ważna postać, która dała mi bardzo, bardzo wiele siły i też jako gitarzystka, jako po prostu bardzo wolna osoba na scenie. Ja byłam na jej 3 koncertach, czy nawet 4 w tej chwili i bardzo, bardzo wiele mi dała jako artystka. Ja nie wiem, ja myślę, że po prostu ja robię w takim stylu muzykę, jaki czuję i to jest muzyka elektroniczna i w tym się odnajduję, ale też nie uważam, żeby to koniecznie musiało mieć jakieś granice. Ja też tak raczej mam, że dobieram jakby formę do idei. Tylko u mnie to też, nie chyba, ale u mnie też jest tak, że przez to, że ja gdzieś wychodzę z formy przez teatr, to tak też myślę o muzyce, że dla mnie to jest, nawet jeśli tego słuchacz czy słuchaczka nie słyszy, to ja mam tam zawsze taką swoją historię, opowieść. Ja też opowiadam obrazkiem, staram się, żeby to było właśnie spójne w takiej opowieści i w przekazie. Ale też właśnie myślę, że też forma może być wyrazem jakby protestu, w sensie, że jakby słowa, ale jeszcze jest do tego na przykład dlatego, stąd też ten mój folk-rap, tak? Że gdzieś folk z takiej autentycznej potrzeby poszukania tej duchowości i jednak szukania jej właśnie na tym swoim terenie w korzeniach, a rap na zasadzie, no tak, no trochę takiej przekory, trochę tego właśnie, no jakby halo, gdzie są kobiety na tej scenie, no gdzie są, ja się pytam. I jakby, i to jest też tak, że nie, spoko, hip-hop, rap może w ogóle przybierać różne formy i się mienić, prawda? Tutaj jest rap z blokowisk, tutaj już wjechał Mata, rap inteligencki, ale rap kobiecy to już ta kategoria jest... Trochę za daleko, nie? Trochę hej, fajnie, ale tutaj gdzie mi tam? W łapach. Ten kobiecy rap jest transgresją w 2020 roku. Niesamowite, nie? Ja bym chciał jeszcze dodać, to mi też uruchomiłaś pewne procesy myślowe. Ta forma, jeżeli chodzi też o taniec, jest dla mnie bardzo ważna. Muzyka klubowa uruchamia całe twoje ciało, tak? I na przykład wielokrotnie robiliśmy w Warszawie protesty tańczące. I to jest zupełnie inna forma protestu. I ten protest nie jest smutnym staniem z transparentami. To jest, słuchajcie, taka moc, że to się czuje, tę elektryczność się czuje na całym ciele, naprawdę. Zresztą wczoraj czy przedwczoraj, podesłali mi znajomi nagrania z protestów ze strajku kobiet w Krakowie, na których leciały moje kawałki. Ja po prostu zostałem zelektryzowany cały. Ja sobie, jak na to spojrzałem, to zdecydowałem tak, po to ta piosenka powstała, tak? Po to jest ta muzyka, żeby walczyć. Słuchajcie, powoli będziemy zbierać się do puenty tego, jeszcze nie panelu, proszę się nie zbierać, do puenty pytania, które właściwie pada w tytule. Czy muzyka może być narzędziem społecznej zmiany? Najpierw mam ochotę trochę zabrać się za to określenie społeczna zmiana, bo to jest strasznie duże określenie. Jestem bardzo ciekawa, co się pojawia w waszych głowach przy tym określeniu, co wy widzicie jako społeczną zmianę w takim bardziej realnym wydaniu, bo nie chcę trochę, żebyśmy tutaj opowiadali o świecie idealnym,
o co wy chcecie zawalczyć poprzez swoją twórczość? Po co sięgnąć? Gdyby ta zmiana wydarzała się przez waszą muzykę, to w jaki sposób by się manifestowała? No, ja chyba walczę o uważność i o wysłuchiwanie historii innego. To jest dla mnie chyba największa wartość w ogóle sztuki, literatury, muzyki, że to jest opowieść kogoś, do której który układasz to w słowa, w formę, żeby przekazać tą opowieść i głęboko wierzę w to, że zmiana może być dokonana poprzez właśnie indywidualizację i takie bliskie spojrzenie, a nie ogólne hasła i znaczy to też jest ważne, wiadomo, ale jednak myślę, że taki paradoks w sumie tej mojej dziwnej sytuacji coming outu po 10 latach jakby działalności, tak, że może ja stworzyłam jakiś mindfuck w głowach niektórych osób, tak, że jakby o co chodzi? W sumie lubimy ją, ale nie, ona jest jednak z tamtych, z tych innych. Ale kurde, w sumie jest spoko, no to o co chodzi, nie? Także jakby może w tym też jest jakiś klucz, ale to, na czym mi zależało i to, co dalej będę robić, no to jest dalej opowiadanie historii. Na pewno nie potrafię robić piosenek jakby takich manifestowych. Nie wiem, nie potrafię, te słowa do mnie nie pasują po prostu, więc czuję, że muszę to robić poprzez na przykład, nie wiem, po raz pierwszy użycie po angielsku, nie po polsku, nie wiem, że śpiewam do kobiety piosenkę na przykład, tak? Bo te wszystkie piosenki zawsze były do dziewczyn. I po prostu, kiedy robię coś po polsku, to tak używałam wcześniej formu, żeby to było neutralne, tak? Że w piosence fale jest wszystko tak zaśpiewane, że można podstawić tam kogokolwiek. Ale ja wtedy jeszcze nie byłam na to gotowa, żeby ta piosenka była właśnie o tym, a ona tak naprawdę jest o tym, że nie ugości nas tutaj nikt. I właśnie o tym śpiewam w tej piosence. I o tym całym poczuciu nieugoszczenia, który potem się przejawia w kolejnej piosence Pocałunek. Także ja będę z tych. No. Płyta, która teraz nadchodzi z mojego nowego składu, nie będzie w ogóle polityczna, bo to są piosenki, które powstawały przez lata jeszcze działalności Rebeki, więc to jest takie podsumowanie i też mój debiut producencki, to jest dla mnie też takie ważne na zasadzie, że dam radę wyprodukować tę płytę sama zrenderowałam ślady, wysłałam do miksu i kurde, było dla mnie masakrycznie ciężkie, jak pisanie magisterki mniej więcej. Po prostu myślałam, że zdechnę, ale dokończyłam to, nagrałam wszystko, nagrałam wokale z dziewczynami, bo śpiewają 3 osoby w tym zespole. I z tego jestem bardzo dumna. I mam nadzieję, że im więcej kobiet będzie też robić te rzeczy i pokazywać, że umieją zrobić płytę same, że teraz będzie nas więcej i będziemy jeszcze oferować te historie. Nie wiem, liczę na to, że to jest właśnie ta droga. Ja bym powiedział, że głównie chciałbym osiągnąć to, żeby przekazać osobom różnej płci, różnej orientacji i tak dalej, że mogą zajmować dla siebie przestrzeń. Kobiety są socjalizowane od dzieciństwa, żeby być grzeczne, układne, nie przeklinać. Queerów się chowa do szafy, czy właściwie sami się chowają ze strachu. Ja bym chciał trochę rozwalić tą szafę i trochę pokazać, że my tu też jesteśmy i my też możemy tutaj postawić tę nogę i powiedzieć, to jest ten mój kawałek podłogi, tak? I jestem w stanie też mówić właśnie o uczuciach queerowych, jestem w stanie walczyć o swoje podstawowe prawa. Jestem tu, zauważcie mnie. Coś w tym stylu. Ja bym chciała, żebyśmy jakby Boże. Ja bym chciała, żebyśmy akceptowali siebie przede wszystkim, bo myślę, że jeżeli będziemy akceptowali swoje emocje, swoje potrzeby, to wtedy będziemy mogli za tym stawać i wtedy myślę, że mogłoby być na przykład mniej agresji, bo często to jest takie właśnie nieuświadomione i wynika z niezaspokojonych potrzeb. I to jest przerażające, że ludzie, którzy właśnie mają tej złości bardzo dużo, to tak naprawdę z czegoś ona przecież wynika. I jakby bardzo łatwo jest takimi ludźmi sterować i manipulować. I po prostu myślę sobie, że oczywiście to jest, ja mam dużo jakby takich marzeń, które gdzieś
muzyką nie zrealizuję, bo musiałby mi pomóc minister edukacji i minister zdrowia i inni, nie? Ale, Ministra edukacji nie liczy. ale jest Ania Rubik, ministra, więc jakby no chciałabym, ja lubię też właśnie skakać w tych swoich formach, nurtach, bo ja pokazuję wtedy, że mogę i ty też możesz. I ja się lubię na scenie, nie wiem, wydrzeć, lubię się wzruszyć, lubię być delikatna, lubię być silna, lubię wydrzeć japę, lubię tańczyć, lubię się wygłupić i jakby przez to chcę pokazać, ty też naprawdę możesz to zrobić. Jeśli czujesz się niekomfortowo, jeśli jesteś w niekomfortowej, nie wiem, w środowisku, warunkach, jakby zmień to, rozstań się, nie bój się, jakby nie bój się, nie? Więc to jest takie moje chyba największe marzenie, jakby takie przeciwstawienie się tym lękom wszystkim, bo mi po prostu to jest taka autoterapia, jakby mi to po prostu pomaga, tak? Jakby wyzbywanie się tego lęku coraz bardziej i chcę doprowadzić, znaczy jakby moim celem jest to, żeby się doprowadzić do momentu, w którym jakby ja poczuję się dobrze. Tylko, że jakby nie wiem, czy to nastąpi, nie? Kiedykolwiek, tak w pełni. I też ja mam taką, właśnie mój feminizm w ogóle przechodził przez różne fale i ja od złości, którą czułam, że muszę w sobie przerobić i też właśnie chciałam, przeróbmy to razem, dobra, możemy krzyczeć, możemy być złe, jakby to nie jest agresja, złość to nie jest agresja. Konstruktywne wyrażanie złości to nie jest agresja. Odpowiadając od razu na jakby, wyprzedzając te zarzuty, że kobiety feministki agresywne, ale przeszłam przez te fale i bardzo się z tego powodu cieszę, że w ogóle sobie na coś takiego pozwoliłam i cieszę się, że spotkałam dziewczyny, osoby no, przewspaniałe, które mi jakby te poczucie bezpieczeństwa dały. I teraz mam duży fokus na młodych. Na młodych dziewczynach, które często właśnie potrzebują takiego, no nie wiem, wsparcia, ale Na córach, na córach, no. cytując Tak. twoją piosenkę. Tak, jakby totalnie zaczęło mi na nich zależeć i wiem, że jest to one mają ogromną moc i ogromny potencjał i o wiele, mam wrażenie, większą świadomość na przykład niż ja miałam, jak byłam nastolatką. No i chciałabym, żeby coś takiego dla chłopaków też powstawało, bo z jednej strony jakby, no chciałabym, żeby chłopcy też mieli taką możliwość, bo myślę, że męskość tak właśnie się zachwiała. Zasiedziała. Słuchajcie, to zadam to pytanie. Czy muzyka może być narzędziem społecznej zmiany? Tak spojrzałaś mi w oczy, już wiem, że wiesz, co powiem. Czekam na to. Tak, absolutnie. Uważam, że może. I uważam, że nie tylko muzyka. Olbrzymia ilość rzeczy, które robimy, może być narzędziem muzycznej zmiany, społecznej zmiany i tę społeczną zmianę można wprowadzać w życie w nieskończoną ilość sposobów. Na nieskończoną ilość sposobów i każdy z nas, który robi coś, żeby polepszyć świat, w którym żyje. Ja wiem, to brzmi strasznie szablonowo i tak disneyowsko, ale jednak komunały są komunałami właśnie dlatego, że są w bardzo dużej mierze prawdziwe. Może popchnąć ten świat w odpowiednim kierunku, tak? Czy robiąc muzykę i wyrażając w niej konkretne emocje, czy wyrażając w niej chęć zmiany, czy robiąc coś zupełnie innego. Jak gdybym nie wierzyła w to, to bym tego nie robiła, co robię. O. Więc no to mi daje siłę. Mam chwilę zwątpienia. W wielu momentach myślę sobie, jesteś nienormalna, odbiło ci. W ogóle, co ty robisz? To nie ma sensu. Popatrz, co się dzieje. Ale to mnie napędza i daje mi właśnie tę motywację. To jest mój motor.
nawet jeśli jedna osoba czy dwie jakby, tak, coś im zadzwoni, coś się zmieni i też we mnie jakby no. No, a ja też się dołączę. Tak, może być narzędziem zmiany, ale jeszcze zastanawiam się, czy ona jest narzędziem zmiany, czy ona jest czasem też ilustracją zmiany i czy to nie jest takie pytanie, czy pierwsze jajko, czy kura, tak? Że myślę, że pewne drobne elementy, które wydarzają się w rzeczywistości, nagle na przykład pozwalają mi na zrobienie takiej piosenki, tak? I potem wszyscy mówią, zmieniasz tą piosenką świat, a ja mogę powiedzieć, no tak, ale ta i ta osoba, która nie jest muzykiem, zainspirowała mnie do tego, żeby ten świat dalej zmieniać, więc myślę, że to jest jakieś niekończące się koło po prostu, które się napędza. Mi się przypomina taka perspektywa, którą wprowadził kiedyś Brian Eno, Sinusa, czyli nie ma geniusza, jednego autora utworu, tylko jest sinus. Jest artysta, ale jest też ten krąg wokół niego, producent, osoba, która towarzyszy, myśliciel, osoba gdzieś daleko inspirująca, czyli sinus, ten społeczny konglomerat, który jest ostatecznie autorem utworu artysty. To słuchajcie, ostatnie pytanie w takim razie, bo czuję, że już czasowo chyba zbliżamy się do końca. Ja niestety pozbawiłam się telefonu i nie mogę kontrolować sytuacji. O, dobrze, dostaję sygnał, że chyba dobry krok tutaj podejmuję. Jakoś na koniec mam ochotę zapytać, bo ty, Automat, wspomniałeś tutaj o takim geście, podjęciu decyzji, idę. Dzisiaj też podczas podróży rozmawialiśmy o takim stanie jak emigracja mentalna, czyli jakieś takie odcięcie się od żywych zdarzeń wokół nas. Jaką byście dali radę osobom, które dziś mają tą iskierkę, żeby pójść w stronę większego zaangażowania poprzez sztukę, ale jakieś jeszcze troszkę się boją albo mają ochotę gdzieś czmychnąć mentalnie. Jaką byście dali radę takim osobom? Ja bym powiedział, że fałsz można bardzo łatwo we wszystkim wyczuć. I gdy starałem się robić muzykę, która była w jakiś tam sposób za bardzo przeanalizowana w mojej głowie i za bardzo właśnie myślałem o tym, ojej, a co będzie, a usłyszą, zobaczą, pedał, coś tam, nie? To ta muzyka mi się absolutnie nie podobała. Ja tę muzykę mam nadal na dysku, ja jej nigdy w życiu bym nie wypuścił. Bo ona śmierdzi tym fałszem na odległość, więc jeżeli w kimkolwiek jest ta iskra, żeby się troszeczkę bardziej zaangażować nawet przez swoją muzykę, to powinien totalnie iść za tym podszeptem. Dziewczyny, macie ochotę? Kurczę, ja po prostu nie wiem, naprawdę nie wiem. Zastanawiam się, czy to w tej chwili ja nie potrzebuję jakiejś iskry, bo się poczułam tak przytłoczona tym wszystkim i też muszę przyznać, że to, co się wydarzyło też w kontekście LGBT w Polsce, bardzo mnie spięło i myślę, help. Ale oczywiście robiłam też, ja też jestem napędzana przez te rzeczy, tylko faktycznie w tym momencie jest taki poziom jednak tego natłoku, bardzo dużych bodźców i to mnie bardziej paraliżuje, ale nie wiem, czego bym sobie życzyła, nie wiem, kurczę, te wszystkie pojedyncze głosy osób, które piszą, to wszystko ma znaczenie, nie? Ta właśnie jedna historia, o której ty mówiłaś, Karolina, że ktoś do ciebie napisał, chociaż ta jedna osoba coś powiedziała, tak? Więc myślę, że te wszystkie głosy mają znaczenie i zawsze bardzo mnie budowały. Że myślę, że czasem może warto napisać do tego swojego idola, a może byś jednak powiedział, co tam jest grane, czy coś, nie? Nie banie się jakby ten lęk, ciągle bym gdzieś wokół tego lęku krążyła. Przez akceptację, przez akceptację lęku. Lęk przed oceną, myślę, że to jest najbardziej krępujące z tego, co rozmawiam nie wiem, czy właśnie z młodszymi twórczyniami, czy też z moimi rówieśnikami. Znam wielu wspaniałych artystów, nie tylko z dziedziny muzyki
i wiem, że są wspaniałymi osobami. W ich głowach tlą się po prostu mega pomysły, a ogranicza je strach i i każdy musi znaleźć ten sposób, żeby tego strachu się pozbyć, bo jeden może jakby przekroczyć granicę, pójść, spojrzeć w dół, w przepaść i zobaczyć, czy tam jest rzeczywiście ta przepaść, czy nie. A ktoś może się wycofać i uważam, że też to jest dobre, że jeżeli ktoś chce zrobić krok w tył, to może też ta intuicja nie jest zła, bo może wystawiony nie wiem, różne emocje i trudne sytuacje, nie mogłaby sobie z tym poradzić. Jakby to też jest, przecież wchodzi w grę. Ja też mogę w sumie faktycznie, bo to, co mówisz, też mi dźwięczy i rezonuje, bo ostatnio czytałam książkę, która właśnie mówiła o tym, to wyglądała jak taki poradnik, coś tam, bądź odważna, bla, 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 bla. I mówię, nie, no ja mam przeczytać taką książkę, a dostałam ją jako właśnie panelistka i mówię, taka jakaś różowa? O co chodzi? Ale ta książka była dla mnie niesamowicie ważna. Ona poruszyła temat dla mnie istotny, mianowicie chodzi tutaj o dziewczynki i jakby proces socjalizacji, że strasznie drażliwą kwestią jest popełnianie błędów i bycie widzianą w popełnianiu tych błędów. I że ja teraz, produkując po raz pierwszy samodzielnie płytę, to czego się bałam, to że to wyjdzie źle, że ja tego jednak nie umiem zrobić sama, że Bartek mi pomagał zawsze w tych ostatnich szlifach i że to on to jednak dociągał i że ja nie dam rady. I też zrozumiałam, że ja też przy tym wszystkim byłam dosyć leniwa i wykorzystywałam to, że to on tam posiedzi i podokręca, a ja sobie tam już będę siedzieć na kanapie i tylko mówić, a tutaj trochę basu, tutaj coś, ale już nie wiedziałam, co on tam robił, nie? I teraz nagle ja musiałam to wszystko podociągać i pomyślałam, kurczę, dziewczyny, nie bójcie się być uparte, nie bójcie się popełniać błędów, nie bójcie się tego, że coś będzie gorzej brzmiało. Trzeba po prostu próbować, bo jak my nie stworzymy jakiegoś frontu dużego dziewczyn, producentek, to po prostu nie będzie tych kolejnych dziewczyn. Gdyby nie wiem, Gazelle Twin, Anna Kalwit, ja po prostu też nie szukałabym. Gdyby nie Zamilska na przykład, tak, że to są takie postaci, które są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dlatego ja trzymam kciuki za to, bo uważam, że brakuje nam producentek i brakuje nam dziewczyn, które ogarniają technikę, dlatego, że jest po prostu takie poczucie, że jak do czegoś się trzeba przyłożyć ciężej i popełnić te błędy i czasem spaść z tej górki, to już coś złego, bo po prostu wszyscy się będą z ciebie śmiali, a jednak dziewczyna, nie wyszło ci, tak? Tylko nie, trzeba właśnie powiedzieć sobie, no i co z tego? Robię dalej. Jeżeli ktoś powie o tej płycie, no lepiej wyprodukowana była Rebeka. Ja mówię, no dobra, ale kurde, to jest to, co mi w duszy grało i to jest moja muza i już kolejną płytę zrobię pewnie inaczej, nie? Także to jest mój przekaz. Co więcej, Bartek też uczył się sam tego wszystkiego i też popełniał te błędy, nie? Ja pamiętam, my z Bartkiem w ogóle zaczynaliśmy od tego samego forum producenckiego, na którym szukaliśmy jakichś tam wskazówek co do tego, co tam wyciąć z basu, nie? Żeby to lepiej brzmiało, było więcej miejsca w miksie. Każdy się tego uczy, nie? Problem z tym, że tak jak powiedziałaś, jest taki, że dziewczyny po prostu boją się tej oceny, kobieta zrobiła gorzej, nie? Absolutnie tego nie powinno być. No tak, ja jeszcze tylko powiem. Kochani, na koniec. Okej. Nie, no, że po prostu pamiętam, że jak na dziewczynę to spoko se radzę, więc jakby tego typu komentarze już mogą odejść do lamusa, nie? Wow, dziewczyna na bębnach? Wow, ale fajnie wygląda. Słuchajcie, dziękuję wam. To piękna puenta na dzisiaj. Zaczęliśmy trochę ciężko. Mam nadzieję, że nas wniosło ku końcowi. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tą dzisiejszą dyskusję, za nasze spotkanie. Dziękuję też wszystkim, którzy nas słuchali na Facebooku. Będziemy tam zaglądać, także będziemy wdzięczni za wasze komentarze i podzielenie się też swoimi refleksjami. To co? To do zobaczenia na barykadach. Dzięki. Powodzenia. Dokładnie. Powodzenia. Dzięki.